Witam Państwa na 7. wykładzie z metafizyki współczesnej. Zgodnie z zapowiedzią będzie on poświęcony dwoistości dynamiczno-energetycznej aniołów. Od strony metafizycznej anioły są samonośnymi, czystymi, to znaczy niezwiązanymi z ciałem, formami, w związku z czym nauki przyrodnicze nic nam o nich wprost nie mówią. Aczkolwiek, jak będą Państwo się mogli o tym przekonać, pośrednio wydają się ujawniać pewne ważne fakty z nimi związane. Świadectwa mistyków i uczestników objawień pozwalają stwierdzić, że anioły mogą komunikować się z ludźmi, wpływać na zachowanie się przedmiotów materialnych i momentalnie zmieniać miejsce przebywania. Świadectwa te są jednak bardzo rzadkie i odległe od codzienności, co sprawia, że dla zwykłego człowieka nie tylko działanie aniołów, ale i samo ich istnienie wcale nie jest oczywiste. Przypomina to trochę sytuację panującą wokół różdżkarzy. Istnieją ludzie obdarzeni jakąś taką szczególną właściwością, że przy pomocy trzymanej oburącz rozdwojonej gałązki są w stanie wykrywać coś, co nazywają promieniowaniem żył wodnych. Zdarzają się oni jednak bardzo rzadko. Ja w ciągu mojego 67-letniego życia spotkałem tylko jednego. I wykrywają oni coś, czego dotychczas żaden fizykalny przyrząd wykryć nie potrafi. Więc w rezultacie nauki przyrodnicze mówią o różdżkarzach mniej więcej tyle samo, co o aniołach. Jedyny metafizyczny argument dowodzący istnienia aniołów, jaki znam, został podany przez świętego Tomasza z Akwinu w Sumie Teologii. Brzmi on następująco. Z każdym rodzajem tak jest, że jeśli w nim znajduje się coś niedoskonale, to musi w nim również przedistnieć, preexistere, coś doskonale. Istnieją więc w naturze myślącej, to jest w rodzaju jestestw myślących, jakieś doskonałe jestestwa myślące, nie potrzebujące nabywać wiedzy od rzeczy postrzegalnych zmysłami. Nie wszystkie więc jestestwa myślące są złączone z ciałami, ale niektóre istnieją odłączone od ciał i one to zwą się aniołowie. Twierdzenie Tomasza możemy uogólnić do następującej postaci. Jeżeli istnieje hybryda, czyli złożenie dwóch rodzajów lub gatunków bytu, to musi też istnieć każdy z tych rodzajów lub gatunków z osobna. Euglena viridis jest hybrydą rodzajową roślinno-zwierzęcą, więc gdybyśmy znali tylko materię nieożywioną i rośliny, nie pomylilibyśmy się, wnioskując na widok eugleny, że istnieją również zwierzęta. Człowiek jest hybrydą rodzajową, cielesno-duchową, więc nie pomylimy się, wnioskując stąd, że oprócz bytów cielesnych istnieją również duchowe. Na drodze czysto rozumowej, w oparciu o zasadę analogii transcendentalnej, można wysnuć na ich temat ciekawe wnioski, noszące wysoki stopień prawdopodobieństwa, jak to widzimy w Tomaszowym traktacie o aniołach, stanowiącym część Sumy Teologii. Nie zmienia to jednak faktu, że o ile zwierzęta, które znajdują się na niższym od nas stopniu bytowym, mogą z nami obcować na co dzień i tworzyć więzi, niekiedy zaskakujące swoją siłą, o tyle my, ludzie, jesteśmy na ogół pozbawieni obcowania z aniołami dostosowanego do naszych możliwości kognitywnych. Jak Państwo widzą, w drodze na szczyt wiedzy doszliśmy do górnej granicy lasu danych zmysłowych i podążając dalej będziemy wspinać się po nagich stromiznach czystych form. Najróżniejsi pozytywiści, stjętyści, materialiści i naturaliści krzykną oczywiście, że nasze rozumowania, których nie da się potwierdzić eksperymentalnie, są nienaukowe. Ale na szczęście nie musimy się ich krzykiem przejmować. Prawdziwej nauce, mowa oczywiście o nauce szanującej godność stworzenia, obce są jakiekolwiek arbitralne ustalenia, zawężenia i ograniczenia, a urok prawdziwej metafizyki na tym właśnie polega, że sięga ona samego szczytu, a nie tylko podnóża rzeczywistości. Musimy co prawda rozstać się z wygodną ścieżką empirii i wbijać haki rozumowania w szczeliny skał rzeczy niewidzialnych, mozolnie pnąc się w górę po grani wnioskowania, ale przecież ubezpiecza nas mocna lina logiki, a orientację pozwala zachować analogia, chroniąc nas przed zabłąkaniem się na manowce fantastyki.
Mimo ubóstwa danych naukowych, przekonanie o istnieniu istot czysto duchowych niewidzialnych towarzyszy filozofii od zarania dziejów. Platon przyznaje im współudział w stwarzaniu widzialnego świata. Ponadto cały platoński świat idei to świat realnie istniejących czystych form, w których uczestniczą byty ziemskie. W klasycznej metafizyce łacińskie słowo forma jest odpowiednikiem greckiego słowa idea. Jednak doskonale duchową naturę ma według Platona tylko najwyższy byt, a wszystkie inne byty duchowe posiadają w sobie pewne śladowe elementy materii. Pogląd ten miał przez długie wieki przemożny wpływ na umysły i jeszcze katolicki Sobór Nicejski II, który odbył się w roku pańskim 787, nauczał, że chociaż aniołowie nie mają śmiertelnego ciała, to jednak nie są zupełnie wolni od materialności. Arystoteles mówi w 12 księdze metafizyki o poruszycielach ciał niebieskich, którzy są substancjami i z których jeden jest pierwszy, a inny drugi, według tego samego porządku, który rządzi ruchami przestrzennymi gwiazd, aczkolwiek nie uważa ich za formy czyste, zastrzegając ten status tylko dla pierwszego poruszyciela. To wszystko, co jest liczbowo liczne, posiada materię, pisze. Jednak pierwsza istota nie ma materii, jest bowiem pełną rzeczywistością, czyli entelechią. Słowa pełną rzeczywistością znaczą tu pełnym aktem i Arystoteles wskazuje, że o ile każdy byt jest złożony z możności i aktu, to pierwszy nieruchomy poruszyciel jest czystym aktem bytu. Na przeciwnym krańcu łańcucha bytu znajduje się według niego, jak Państwo zapewne pamiętają z drugiego wykładu, materia pierwsza jako czysta możność. Neoplatonizm Plotyna jest pełen duchowych hipostas, do których jego następcy dodali legion bóstw, aniołów i demonów, a ponadto całe mnóstwo hybryd spłodzonych przez ten legion w związkach z ludźmi. Rozmyli w ten sposób filozoficzną koncepcję swojego mistrza w pseudoreligijnych bzdurach, które świetnie sprzedają się również dzisiaj, zarówno w postaci inspirowanych nimi coraz to nowych powieści, jak i produkcji multimedialnych. Święty Augustyn jako pierwszy określił metafizyczną naturę aniołów. Według niego naturą anioła jest duch, a funkcją posłannictwo, jako że greckie słowo angelos i pochodzące od niego łacińskie angelus znaczą posłaniec. Tak więc anioł przez to, czym jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem. Augustyn zastanawiał się również nad możliwością udziału aniołów w stwarzaniu rzeczy widzialnych i w dziele o Trójcy Świętej dopuszcza taką możliwość. Oczywiście nie w tym znaczeniu, żeby przyznawał aniołom moc twórczą, lecz w tym, że anioły mogą implementować w świecie Boże rationes seminales, czyli pomysły nasionowe, niczym ogrodnicy w posiadłości gospodarza. Szczegółowy opis świata i społeczności aniołów sporządził na przełomie V i VI wieku grecki mnich pseudodionizy Areopagita, co przyniosło mu zaszczytny tytuł ojca angelologii, czyli nauki o aniołach. Opis ten ma charakter głównie teologiczny i niewiele wnosi do naszych czysto rozumowych rozważań metafizycznych. Niemniej jednak należy odnotować, że według pseudodionizego anioły mają naturę czysto intelektualną, radykalnie bezcielesną. Takie ujęcie natury anioła sprawiło, że po pierwsze przestano ją uważać za coś w rodzaju duszy ludzkiej, tyle że nie mającej ciała, i po drugie zaprzestano przypisywania aniołom jakiejkolwiek cielesności, nawet tak zwanej duchowej, ognistej czy eterycznej. Zmiany te nie dokonały się od razu, jak świadczy o tym wspomniana nauka Soboru Nicejskiego II, ale po kilku wiekach pogląd pseudodionizego w końcu zwyciężył. Dzieło pseudodionizego, zatytułowane Hierarchia Niebieska, stało się podstawą licznych traktatów średniowiecznych o aniołach, w tym również traktatów świętego Tomasza z Akwinu, który naukę poprzedników znacznie pogłębił. W systemie doktora anielskiego po raz pierwszy spotykamy się z ujęciem, według którego anioł jest czystą formą. W filozofii Arystotelesa był nią wyłącznie pierwszy poruszyciel, który w przeciwieństwie do bytów złożonych z materii, możności i formy aktu,
był bytem niezłożonym, czystym aktem. Tomasz zauważył jednak, że oprócz złożenia z materii i formy, w każdym bycie przygodnym występuje złożenie z istoty i istnienia, w którym istota odgrywa rolę możności, a istnienie rolę aktu. W związku z tym anioł, mimo że jest czystą formą, jest nadal bytem złożonym. Bytem niezłożonym jest dopiero pierwszy poruszyciel, będący teraz bytem pierwszym, który jest czystym aktem istnienia. Słysząc termin czysty akt istnienia, scholarzy zapytywali Tomasza, czy jego zdaniem w bycie pierwszym nie ma istoty. Odpowiedź Akwinaty brzmiała: jego istotą jest istnienie. Stwierdziwszy, że formy czyste są bytami złożonymi, Tomasz wnioskował, że może ich być wiele i mogą się między sobą różnić mocą intelektu i woli, podobnie jak różnią się ludzie. Jednak w przeciwieństwie do ludzi nie mogą być jednostkowione, ponieważ nie są połączone z materią, a w związku z tym każda z nich jest osobnym gatunkiem. Jednostkowienie bytów cielesnych jest możliwe dzięki materii, wliczając w to jednostkowienie ludzi, które jest możliwe dzięki temu, że dusza ludzka jest formą ciała. Natomiast formy czystej jednostkowić się nie da. Można było wyprodukować miliony egzemplarzy samochodu Polones, ale jego pomysł, czyli właśnie jego formę czystą, można było wymyślić tylko raz. Wymyślono tysiące innych form samochodów i każda z nich jest w sensie metafizycznym innym gatunkiem samochodu. Dlatego też Tomasz w odpowiedzi na pytanie, czy aniołowie różnią się gatunkowo, pisze: te byty, które łączy gatunek, a różnią się liczbowo, łączy forma, różnią się zaś materialnie. Jeżeli więc aniołowie nie są złożeni z materii i formy, to niemożliwe jest, żeby istniało dwóch aniołów tego samego gatunku, podobnie jak niemożliwe jest powiedzieć, że istnieje wiele białości odłączonych od podmiotu tkwienia, albo wiele człowieczeństw, gdyż o tyle tylko jest wiele białości, o ile istnieją w wielu substancjach. Nie ulega też dla Tomasza wątpliwości, jak i w całej tradycji filozoficznej nie ulegało, że anioły to osoby, a więc samoświadome indywidua obdarzone jaźnią. Powstaje oczywiście pytanie, czy mogą być dwa lub więcej aniołów tego samego gatunku, które różnią się tylko jaźniami? Odpowiedź brzmi: mogłoby się tak zdarzyć, o ile przy stwarzaniu aniołów mogłyby mieć miejsce błędy polegające na rozdwojeniu lub zdwojeniu jaźni, względnie błędy podobne do błędów genetycznych zdarzających się przy poczęciu bytów organicznych. W tym drugim wypadku mielibyśmy do czynienia z czymś analogicznym do policefalii, która dotknęła na przykład siostry Abigail i Brittany Hensel ze Stanów Zjednoczonych, które widzą Państwo teraz na ekranie. Takie przypadki zdarzają się wśród ludzi raz na 10 milionów urodzeń. Wydaje się jednak, że formy czyste są wolne od takich doświadczeń, ponieważ mogą być stworzone tylko bezpośrednio przez byt pierwszy, który ani się nie myli, ani nie sprawia cierpienia temu, co stwarza. Intelekt formy czystej jest różny od ludzkiego, ponieważ poznaje nie przez rozumowanie, lecz przez bezpośrednie pojmowanie form poznawczych. Dzięki temu nie musi ich abstrahować z wyobrażeń. W konsekwencji święty Tomasz z Akwinu stwierdza, że w umyśle anielskim nie ma ani intelektu czynnego, ani biernego, chociaż nie jest w tym konsekwentny, o czym jeszcze będzie mowa. Poznanie aniołów jest doskonałe i raz dokonane nie ulega zmianom. W konsekwencji ich wola również jest niezmienna. Raz podjęta decyzja jest nieodwołalna. Niemożliwy jest na przykład żal ani skrucha. Podobnie jak poprzednicy, Tomasz przypisywał aniołom zdolność poruszania ciał niebieskich, kontynuując arystotelesowską wersję kosmologii i dopuścił współdziałanie aniołów w stwarzaniu świata na zasadzie podanej przez Augustyna. Odnośnie do kosmologii, to przetrwała ona niecałe 3 wieki po Tomaszu i została całkowicie zdezaktualizowana przez teorię Kopernika. Natomiast odnośnie do współdziałania aniołów w stwarzaniu świata, to problemy związane z teorią ewolucji wydają się sugerować, że takie współdziałanie rzeczywiście mogło mieć miejsce. Jakie to problemy?
profesor Raul Esperante z Uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii, wskazuje, że obserwowany wzór skamielin badanych przez paleontologów jest niezmiennie niezgodny z postulowanym przez Karola Darwina gradualizmem, czyli stopniowym procesem ewolucyjnym. Skamieniałości nie wykazują stopniowych zmian morfologii i złożoności, których wymaga teoria ewolucji. W badanych warstwach geologicznych nieodmiennie brak pośrednich form organizmów. Główne grupy organizmów powstają od razu w pełni uformowane, bardzo złożone i zróżnicowane. Wiele z nich o szerokim rozmieszczeniu geograficznym i dobrze przystosowanych do środowiska. Wiedza o tych faktach pojawiła się już za czasów Darwina, a problemem, który go szczególnie zirytował, było nagłe pojawienie się w zapisie kopalnym roślin okrytonasiennych. Najwcześniejsze skamieliny tych roślin pochodziły z połowy okresu kredy i występowały w oszałamiająco dużej różnorodności rozmiarów i form. To było jak rozkwit roślin, a nie stopniowe pojawianie się, które proponowała jego teoria. Na co zwrócił uwagę szwajcarski botanik i filozof Oswald Heer. Heer, który prowadził z Darwinem przyjazną korespondencję, mimo dzielących ich różnic w poglądach naukowych, wydał książkę zatytułowaną Die Urwelt der Schweiz, czyli Pradawny świat Szwajcarii, w której stwierdził, że nagłe pojawianie się nowych form w historii życia biologicznego wskazuje na punktowe przypadki wielkich przemodelowań gatunków. Darwin pozostał głuchy na jego wnioski, ale zdawał sobie sprawę z wagi problemu. W listach do innego swojego przyjaciela, botanika Józefa Hookera, określił to nagłe pojawianie się różnorodnych roślin okrytonasiennych jako obrzydliwą tajemnicę. Jak zauważa brytyjski biolog Richard Buggs, gwałtowne pojawienie się roślin okrytonasiennych, w tym zwłaszcza dwuliściennych, stanowiło i nadal stanowi wyzwanie nie tylko dla darwinowskiego gradualizmu, ale dla całej teorii ewolucji. W ciągu prawie 150 lat od wydania książki Heera, mimo wielkich usiłowań, nie znaleziono żadnych dowodów na ewolucyjne pochodzenie roślin okrytonasiennych i, jak pisze Buggs, darwinowska obrzydliwa tajemnica wygląda dzisiaj jeszcze bardziej obrzydliwie. Obok Heera przeciwko darwinowskiemu gradualizmowi wystąpił w roku 1877 szkocki botanik i paleobotanik Wilhelm Carothers. Stwierdził, że fakty botaniki paleontologicznej przemawiają przeciwko teorii stopniowej ewolucji, natomiast zgadzają się ze stwierdzonym przez Heera punktowym przechodzeniem od niższych do coraz wyższych form organizmów. Obaj uczeni przypisali te skokowe zmiany interwencjom boskim. 100 lat później inni dwaj uczeni, amerykański paleontolog Stephen J. Gould, nazwany ikoną ewolucjonizmu, i jego kolega, również paleontolog i ewolucjonista Niles Eldredge, przyznali, że historia większości gatunków kopalnych zawiera dwie cechy wyjątkowo niespójne z gradualizmem. Po pierwsze, zastój. Większość gatunków nie wykazuje żadnych zmian kierunkowych podczas swojego pobytu na Ziemi. Pojawiają się w zapisie kopalnym, wyglądając prawie tak samo jak wtedy, gdy znikają. Morfologiczna zmiana jest zwykle ograniczona i bezkierunkowa. Po drugie, nagłe pojawianie się. Na żadnym lokalnym obszarze gatunek nie powstaje stopniowo w wyniku ciągłej transformacji swoich przodków. Wszystko pojawia się naraz i całkowicie uformowane. W związku z tym amerykańscy uczeni przedstawili w roku 1977 koncepcję tzw. punktualizmu, który jest niczym innym jak teorią Heera i Carothersa zmodyfikowaną w oparciu o odkrycia genetyki. Mając już wiedzę o sposobie istnienia informacji genetycznej i o możliwości jej modyfikowania dzięki transpozonom, czyli genom zdolnym do zmiany pozycji w genomie, stwierdzili, jakoby naturalnie występująca transpozycja genów miała od czasu do czasu prowadzić do korzystnej mutacji genotypu i w ten sposób miałyby powstawać nowe gatunki. W naszym wykładzie nie będziemy wchodzić w spory toczące się wokół teorii ewolucji,
których wysoka temperatura ma podłoże nie naukowe, lecz ideologiczne. Wszak dla ateistów to bodaj jedyna okazja do pseudonaukowego uzasadniania ich irracjonalnego światopoglądu, ale zwrócimy uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, biorąc pod uwagę, że organizmy mają wbudowane mechanizmy chroniące je przed mutacjami, ponieważ spontaniczne mutacje są bezkierunkowe i niekorzystne, znacznie bardziej prawdopodobna od hipotezy Goulda i Eldredge'a wydaje się teza, że punktowe przemodelowania, które dostrzegli Hare i Carruthers, są transpozycjami nieprzypadkowymi, lecz ukierunkowanymi, wprowadzanymi przez jakiś nadludzki, inteligentny czynnik. Po drugie, biorąc pod uwagę, że wśród powstających organizmów jest wiele bytów antagonistycznych, należy stwierdzić, że ten inteligentny czynnik to nie byt pierwszy, lecz formy czyste, zwane również inteligencjami czystymi. Oczywiście przyznalibyśmy większą chwałę Bogu, gdybyśmy założyli, że w samej ruchomaterii złożył on pełną informację, która sama rozwijałaby się ewolucyjnie dalej, doprowadzając aż do pojawienia się ciała ludzkiego. Ale musimy wziąć pod uwagę, że w bycie pierwszym nie ma i nie może być antagonizmu. W związku z tym nie mogą pochodzić od niego żadne byty antagonistyczne. Natomiast wśród form czystych mogą istnieć formy antagonistyczne, powstałe wskutek negacji esencjalnej, które mogły i nadal mogą mieć negatywny wpływ na niektóre organizmy. Negacja esencjalna to temat na osobny wykład, który, jeżeli Pan Bóg da doczekać, kiedyś nagram, a tutaj musicie mi Państwo uwierzyć, że polega ona na wprowadzeniu antagonizmu w byt przygodny. Byty antagonistyczne to te, które wykazują antagonistyczne formy zachowań, na przykład takie jak drapieżnictwo, pasożytnictwo i szkodnictwo. Analogiczne odpowiedniki tych zachowań wśród ludzi z łatwością Państwo zidentyfikują, tym łatwiej, że część z nich jest ścigana z mocy prawa na całym świecie. Antagonistyczne działania antagonistycznych form czystych względem ludzi, takie jak opętania czy omamienia, są udokumentowanymi faktami. To, co teraz widzicie Państwo na ekranie, to utrwalony na fotografii moment pojawienia się ektoplazmatycznej niby hostii na języku jednej z wizjonerek podczas fałszywych objawień w Garabandal, płynnie przechodzący w film fabularny, wiernie odtwarzający tamte wydarzenia. Ten fenomen i inne, które tam zaobserwowano, dobitnie świadczą, że formy czyste mogą manipulować bytami materialnymi. A skoro my potrafimy dokonywać manipulacji biotechnologicznych, to tym bardziej one potrafią. Więc prawdę powiedziawszy, nie znajduję lepszego wytłumaczenia obecności antagonizmu w świecie bytów organicznych, niż działanie zanegowanych esencjalnie inteligencji czystych, zwanych w języku religii diabłami lub szatanami. Na zakończenie omówimy krótko pewną kwestię dotyczącą aniołów, której rozwiązanie, przez wieki nieosiągalne, stało się możliwe dzięki koncepcji dwoistości dynamiczno-energetycznej bytu. Otóż, czytając traktaty świętego Tomasza z Akwinu o aniołach, można zauważyć, że szczególną trudność sprawiało mu wytłumaczenie złożenia czystej formy z istoty jako możności i istnienia jako aktu. Istota jako czysta forma sama jest aktem, więc jej złożenie z istnieniem tworzyłoby złożenie z dwóch aktów. Jak ukazuje to profesor Artur Andrzejuk w 4. i 6. numerze rocznika atomistycznego, Tomasz usiłuje ratować dwoistość możności aktu w aniołach, odwołując się do koncepcji tzw. iliatim. W sumie przeciwko poganom uznaje, że iliatim oznacza możność rozumianą szerzej niż materia, a sam termin wywodzi od greckiego określenia materii i stwierdza, że oznacza on materię i wszystko materiopodobne. W ten sposób Tomasz wyjaśnia strukturę wszelakich bytów złożonych. Byty, które nie zawierają w swojej strukturze materii, mają jednak jakiś typ możności. Do koncepcji dwoistości dynamiczno-energetycznej form czystych pozostaje mu tylko jeden krok – uznać wolę za akt podmiotowy formy czystej, czyli za coś, co jest odpowiednikiem życia w ciałach organicznych. Na to jednak nie pozwala mu utożsamienie życia z istnieniem. 3 wieki później przybliżone rozwiązanie tej kwestii podał Franciszek Glisson, przyjmując, że życie form czystych jest tym samym, co ich substancja.
Z łatwością stwierdzam, pisał, że życie duchowe jest substancjalne. Duch ujęty jako przyporządkowany do działań z pewnością jest samą substancją. Tylko Boża możność może zawiesić takie życie w odniesieniu do działania. Jednak nie tak, żeby poruszać ducha od wewnątrz, podczas gdy on pozostawałby martwy. Pozbawić życia ducha znaczy unicestwić zarazem jego substancję. Któż bowiem mógłby wyobrazić sobie martwego anioła? Dlatego życie anioła jest samą jego istotą energetyczną. Mimo że my z racji naszego poznania rozróżniamy w aniołach subsystencję fundamentalną od natury energetycznej, to jednak w rzeczy są one tą samą substancją, chociaż na różne sposoby ujętą, w odniesieniu do bycia w sobie i w odniesieniu do działań. W związku z tym życie duchowe wydaje się samą substancją rzeczy, której jest życiem. Trudno nie podziwiać geniuszu angielskiego uczonego, który na podstawie pobudliwości obserwowanej we włóknach mięśniowych zwierząt doszedł do poznania natury anielskiej bliskiego temu, na jakie pozwala zaobserwowana dopiero w XX wieku dwoistość ruchomaterialna. W jego teorii nie widać jeszcze utożsamienia anielskiej woli z tym, co nazywa zamiennie duchem lub życiem, ale jest już stwierdzenie, że to życie należy do substancji anioła. Podane przez niego rozwiązanie dobrze zgadza się z naszym istościowym ujęciem form czystych, według którego po pierwsze istość dynamiczna formy czystej to jej intelekt, którego funkcją jest kognicja. Po drugie, istość energetyczna formy czystej to jej wola, której funkcją jest amacja. Po trzecie, intelekt i wola to dwie istości w jednej formie czystej, której funkcją jest świadomość. Po czwarte, jaźń formy czystej to zasada jej tożsamości i bycia samoświadomym indywiduum, czyli osobą. Na tym kończę wykład 7 i zapraszam na 8, ostatni, który będzie poświęcony ujęciu bytu pierwszego w metafizyce współczesnej.